Cześć! W tym filmie udaję się do Monachium i odwiedzam Muzeum BMW, gdzie przyjrzymy się wspólnie najciekawszym motocyklom tej bawarskiej marki. Ale nie zabraknie również wyjątkowych samochodów. Wystąpią prawdziwe ikony motoryzacji, rzucimy też okiem na nowości. Ale najpierw zjemy wurst w Norymbergi. Zapraszam. Jest 19 października, niedawno odwiedziłem Saksonię, o czym był ten oto materiał, a dziś czas na Bawarię. Właśnie startujemy z lotniska Kraków-Balice. To będzie trochę inny film niż te, które widzieliście tu ostatnio. Nie będzie w nim typowego dla wcześniejszych materiałów widoku, gdzie przez większość filmu trzymam kierownicę motocykla i przemierzam piękne, kręte drogi. Tutaj będzie więcej chodzenia, ale temat motocyklowy, z którym to przecież utożsamiany jest ten kanał, będzie się przewijał. Zobaczycie w nim trochę kadrów z zabytkowej Norymbergi oraz z Monachium. Jednak tematem głównym będzie tu marka BMW i znajdujące się w stolicy Bawarii jej muzeum. Więc jeśli temat BMW Cię nie interesuje lub po prostu nie lubisz tej marki czy cokolwiek, to ostrzegam już na wstępie, że duża część filmu będzie skupiać się na historii motocykli, jak i samochodów z tym właśnie charakterystycznym biało-niebieskim logo. Film ten jest również pewnym powrotem do korzeni tego kanału, bowiem to od tego oto filmu o ciekawostkach związanych z BMW zaczęła się moja przygoda z tworzeniem YouTube'owych treści. A skąd w ogóle pomysł na taki, a nie inny kierunek? Cały ten wyjazd jest prezentem niespodzianką od moich przyjaciół z okazji urodzin, które obchodziłem jeszcze w czerwcu, a inicjatorem tego całego zamieszania jest moja wspaniała kobieta, która jest tu ze mną. O tym, dlaczego taki właśnie prezent dostałem, opowiem nieco później, bo wylądowaliśmy już w Norymbergi i idziemy sobie właśnie z lotniska spacerkiem do centrum. Nie jest daleko, więc opcja z buta jest super. Oprócz tego, że zdrowsza, jest i ciekawsza, więcej się zobaczy niż z okna autobusu czy metra. Na przykład salon pełen kultowych supercarów. Przechodzimy właśnie przez zabytkową gotycką bramę, której nazwę widzicie właśnie na ekranie. Trafiamy do jednej z najbardziej atrakcyjnych części Starego Miasta Norymbergi o nazwie Sebald. To zabytkowa dzielnica z domami szachulcowymi, klimatycznymi brukowanymi uliczkami z ogródkami piwnymi i królującym nad nimi XI-wiecznym zamku cesarskim o nazwie widocznej również na ekranie. Taka mała dygresja. Wypowiadanie w poprawny sposób niemieckich nazw to dla mnie podobne wyzwanie jak przełknięcie łyżeczki cynamonu, także umówmy się, że ich nazwy będą po prostu pojawiać się na ekranie. Dojście z lotniska i wyjście na górny dziedziniec zamku zajęło nam niecałe 1,5 godziny. Także jeśli lubicie spacery i nie ciągniecie ze sobą wielkiej walizy z kreacjami na każdą porę dnia, dacie radę. Te domy o konstrukcji szachulcowej przywodzą mi od razu na myśl alpejskie klimaty, ale można też je spotkać w Polsce, na Pomorzu i w Sudetach. Opuszczamy ten piękny zamek i wracamy na ryneczek, na którym już byliśmy zaraz po przejściu przez bramę. A że pogoda się zrobiła typowo barowa, także jedną z ważniejszych rzeczy mamy już odhaczoną. Doszliśmy do Hauptmark. O, dość prosta nazwa, więc udało się jakoś wymówić. Jest to zabytkowy plac na terenie Starego Miasta w Norymberdze. Znajdują się tu również zabytkowe zabudowania. Z ważniejszych to kościół Najświętszej Marii Panny, ratusz oraz studnia.
Większość budynków przy rynku została zniszczona na skutek bombardowania aliantów w czasie II wojny światowej i to, co widzimy teraz, to wiernie zrekonstruowane zabytki. Cały czas przemieszczamy się pieszo, ale jest tu bardzo dobrze zorganizowana komunikacja miejska. Jest metro, autobusy i tramwaje. I tu taka mała ciekawostka. W ramach współpracy Krakowa z Norymbergią, począwszy od lat 80. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie kupiło łącznie do tej pory ponad 180 wagonów pochodzących właśnie stąd. Z czego sporo z nich po niskich cenach, bo były to już niewykorzystywane tu wagony ze względu na rozbudowę metra. W Krakowie nadal można zobaczyć kursujące na niektórych trasach te tak zwane norymberskie tramwaje, a najstarsze egzemplarze można podziwiać w Krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej. Polecam to muzeum wszystkim odwiedzającym naszą byłą stolicę. Norymberga, choć bardzo piękna, to pamięta też wiele wydarzeń, które były dla świata zwiastunem nadchodzącej tragedii. To w tym mieście w 1933 roku naziści świętowali dojście Hitlera do władzy i również tu 2 lata później uchwalono ustawy norymberskie, które pozbawiły Żydów obywatelstwa Rzeszy oraz ochrony prawnej i majątkowej. I to również tu, tuż po zakończeniu II wojny światowej, wielu nazistów zostało rozliczonych za swoje zbrodnie w słynnych procesach norymberskich. To drugie co do wielkości miasto Bawarii dość wcześnie zaczyna święta. Przypominam, że jest 19 października. Dobra, czas na wurst. No to najważniejsze rzeczy mamy odhaczone i w sumie można byłoby już wracać do Polski, ale czeka nas jeszcze jedna duża atrakcja. Wsiadamy więc do Flixbusa i jedziemy do Monachium, stolicy i zarazem największego miasta Bawarii. Docieramy do naszego hotelu. Od razu widać, że pokój rezerwowała moja kobieta. Standard jakby kapeczkę lepszy od tych, które ja biorę przy moich solowych mototripach. Może nie jest za duży, ale przytulny i świetnie zorganizowany. Taka niemiecka Ikea. Jak zmieścić wiele na niewielkiej przestrzeni. Mamy pokój z widokiem, a widok jest taki. A za oknem jest pogoda. Bierzemy jakieś przekąski z hotelowego minibaru, robię kawusie i ruszamy. Dziś gwóźdź programu. Muzeum BMW. Kupujemy bilety i wsiadamy w metro. Kilkanaście minut później na naszej drodze pojawiają się pierwsze znaki sugerujące, że jesteśmy już blisko. Te designerskie zabudowania po naszej prawej to BMW Welt. Tutaj udamy się na końcu. Teraz idziemy do muzeum tej bawarskiej marki, które znajduje się u podnóża jednego z najbardziej charakterystycznych biurowców w Monachium. BMW rozpoczęło jego budowę w 1968 roku, a do użytku został oddany w 1973. Spotkałem się z takim określeniem, że północna część Monachium, czyli ta, gdzie aktualnie się znajdujemy, to w cudzysłowie państwo w państwie, bo obszar ten zdominowany jest przez BMW. To wszystko, co teraz widzicie, to zabudowania należące do tej marki. Oprócz części wystawowych są to głównie zakłady produkcyjne, ale jak poszperałem po mapie, to budynków związanych z BMW rozsianych po okolicy jest więcej. Są takie cuda jak na przykład BMW Fitness Center. Z pewnością czeka Cię tam bardzo mocny wycisk. Natomiast przed wejściem do muzeum czekają ikony niemieckiej motoryzacji.
Ale zaraz, co to za makaron pomiędzy wurstem? BMW 1802 z dodatkami we wnętrzu sygnowanymi logo Alpina, Ferrari 308 i E36 w tak zwanym kompocie w nietuzinkowej wersji 323 Ti. A dalej modele, które momentalnie przenoszą mój umysł w lata 80. Kwintesencja niemieckiej motoryzacji. No to teraz kilka słów o tym, dlaczego taki wyjazd do takiego oto miejsca dostałem na urodziny. Jak zapewne nie trudno się domyślić, jestem, można by powiedzieć, fanem tej bawarskiej marki o lotniczych korzeniach. I nie dlatego, że niedawno kupiłem motocykl z logo BMW. Ta historia zaczyna się dużo wcześniej. Jakoś 18 lat temu kupiłem swój pierwszy samochód za własne odłożone pieniądze. Było to, jakżeby inaczej, BMW E36. Ale nie takie zwykłe E36, bo było to 325i w nadwoziu coupé. 6 cylindrów w rzędzie, 2,5 litra pojemności, 24 zawory i zmienne fazy rozrządu, czyli Vanos. Także był szał jak na tamte czasy. Później przez moje ręce przewinęło się kilkanaście najróżniejszych BM-ek od zgrabnej Z3 po flagowce serii 7. Miałem też okazję posiadać coś, co było dla mnie pewnym świętym gralem fana tej marki, mianowicie BMW serii M. Dokładnie to E39 M5 z niespełna 5-litrowym V8 o mocy 400 koni i fabryczną szperą. Cudo. Było to już trochę lat temu i gdy teraz wspominam, to żałuję tego rozstania, bo jest to obecnie bardzo poszukiwany youngtimer, a ich ceny poszybowały. Także mam nadzieję, że mogę się uważać za takiego skromnego, praktykującego fana marki. Ale nie fanatyka, nie jestem z tych, co gromadzą jakieś gadżety, czasopisma, nie mam w domu żadnych takich rzeczy. Nie mam nawet kubka z logiem BMW. Po prostu uwielbiam tę markę za motoryzację, a mój ulubiony okres w ich dorobku to tak powiedzmy od lat 80. do mniej więcej roku 2010. Ale od kiedy w moim życiu pojawiły się motocykle, to auto zeszło trochę na drugi plan i mimo, że nadal na masce widnieje biało-niebieska szachownica, to jest to zwyczajny 2-litrowy diesel w automacie w nadwoziu kombi, czyli Touring. Także rozsądek ponad emocje, starość. Dobra, dość tej prywaty. Rzućmy okiem na coś fajnego. Na motocykle. W celu zachowania pewnej chronologii zacznijmy od modelu R32, który jest wyeksponowany zaraz po przekroczeniu wejścia nie bez powodu. To pierwszy motocykl w ofercie BMW, który pojawił się w 1923 roku. Napędzany dwucylindrowym silnikiem typu Boxer, z których firma słynie aż do dziś. Wtedy marka BMW nie produkowała jeszcze samochodów, znana była ze świetnych silników lotniczych. Pierwszy samochód z logo BMW pojawił się 6 lat po premierze tego motocykla w 1929 i stoi on tuż obok. Napędzany był 4-cylindrowym silnikiem o iście motocyklowej pojemności niespełna 750 cm3. Ale okej, wróćmy do motocykli. Do samochodów też przejdziemy, spokojnie. Ale przed nami kolejny przełomowy dla BMW model K100. Pierwszy motocykl tej marki z rzędowym 4-cylindrowym silnikiem. Dotąd w jednośladach BMW można było spotkać silniki jedno- i dwucylindrowe. Były to sprawdzone, solidne konstrukcje, ale japońska konkurencja zaczęła odważnie wchodzić z ofertą swoich rzędowych czwórek i trzeba było coś z tym zrobić. Jest rok 1983. W Berlinie Zachodnim powstaje zespół Moder Talking. A w tym samym czasie tuż obok w Spandau z linii produkcyjnej zjeżdżają modele K100, które trafiają do sprzedaży. Wyposażone w, jak później czas pokazał, pancerne jednostki, które osiągały przebiegi rzędu 400 km. Również nowoczesne, bo posiadające wtrysk paliwa. Motocykle z tej serii zyskały przydomek cegła, a to za sprawą nietypowo usytuowanego silnika w pozycji leżącej. To nietypowe usytuowanie silnika pozwoliło utrzymać niski środek ciężkości, tak jak w motocyklach z silnikami Boxer. Pozwoliło to również na połączenie go z wałem napędowym, bez konieczności stosowania dodatkowej przekładni kątowej, co ograniczyło straty w mocy przenoszonej na koło. Wygoda przy serwisowaniu tego silnika to niewątpliwie kolejna jego zaleta. BMW opatentowało tę konstrukcję.
Powstało kilka odmian tego modelu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wersja K100 LT z 1988 roku. Był to pierwszy na świecie motocykl wyposażony w ABS, gdzie w 1988 roku nie był on nawet standardem w wielu samochodach. Ale inżynierowie BMW nie spoczęli na laurach i szybko doszli do wniosku, że wiele rozwiązań da się udoskonalić. I tak oto w 1988 roku do sprzedaży trafił kosmiczny jak na tamte lata model K1, który swoimi rozwiązaniami i designem oraz ceną chyba trochę wyprzedził swoje czasy i nie odniósł spektakularnego sukcesu, a dziś jest bardzo pożądanym motocyklem kolekcjonerskim. A tutaj motocykl Aktor, można by rzec. Kojarzycie? O tych motocyklach tu zebranych to mógłbym gadać bez końca i z krótkiego filmu szybko by się zrobił Titanic w wersji reżyserskiej. Także chodźmy już do samochodów. Tutaj kolejny nietuzinkowy model BMW Z8, które również odegrało swoją rolę w filmowej produkcji. Z8 to wyjątkowo egzotyczny model, zaprezentowany pod koniec 1999 roku. Był bardzo drogi jako nowy, a teraz ich ceny są jeszcze wyższe. Za używany egzemplarz trzeba zapłacić powyżej 1 000 000 złotych. BMW oferowało go tylko z jednym silnikiem, dokładnie tym, który napędzał E39 M5. Były też wersje Alpina, ale to osobny temat. Obok stoi kolejny unikat BMW Z1. Z iście nowatorskim systemem elektrycznie opuszczanych drzwi, chowających się w progach. Produkowany był od 1989 roku. A to czerwone cudo to seria 8, model E31, w niespotykanej nigdy na ulicach prototypowej wersji Cabrio. Bardzo liczyłem też na to, że uda mi się zobaczyć tu na żywo prototyp najmocniejszej odmiany tego modelu, M8. Ale nie wiedzieć dlaczego, nie ma go tu. A kiedyś był. Widziałem na zdjęciach. A tak w ogóle to temat E31, a zwłaszcza prototypu M8 jest niezwykle interesujący, bo to od niego wywodzi się niezwykły silnik użyty do napędu legendarnego McLarena F1. Zrobiłem o tym osobny film, jest on na moim kanale i co dla mnie smutne, ma mało wyświetleń. Szkoda, bo bardzo zadowolony jestem z tego filmu i zachęcam z tego miejsca do jego oglądnięcia. Opowiada on o wyjątkowości modelu E31 i współpracy z McLarenem. Link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. Muzeum to zostało otwarte w 1973 roku wraz z oddaniem do użytku biurowca, o którym wspominałem już przed wejściem. Jest dość spore, jeśli dopiero zgłębiasz historię BMW, to spokojnie możesz tu spędzić kilka godzin, czytając o poszczególnych modelach, rozwiązaniach, silnikach itd. Dla fana marki, który sporo już wie, to myślę, że takie 2 godzinki to będzie idealnie. Muzeum jest systematycznie powiększane, widziałem tu 2 pomieszczenia, które są dopiero przygotowywane, także będąc tu za jakiś czas na pewno trafimy na coś nowego. Sama konstrukcja budynku, jego wewnętrzna architektura są ciekawe. Jest tu dużo przejść, różne poziomy, trochę schodów i zakamarków, jak i przestronne hale. Wizyta w tym miejscu doskonale uświadomiła mi, że nie mogłem trafić na lepszą partnerkę niż moja kobieta. Bowiem model, który jej się spodobał tu najbardziej, jest najtańszym, jaki kiedykolwiek oferowało BMW. Także będzie mi z nią w życiu lekko, ale tylko finansowo. Jest to model Isetta, na produkcję którego licencję BMW odkupiło od włoskiej firmy ISO i od 1955 roku oferowało go ze swoimi jednostkami napędowymi pochodzącymi z motocykli. Produkcja mikrosamochodów nie była dla BMW czymś, do czego dążyłaby ta marka. Powstał on z konieczności, bowiem tamten okres był dla bawarskiej marki najtrudniejszym. Borykała się ona z dużymi problemami finansowymi. Stał się on pierwszym na świecie samochodem produkowanym masowo, który osiągał zużycie paliwa na poziomie 3 litrów na 100 km. Był to również najlepiej sprzedający się samochód jednocylindrowy na świecie, choć BMW oferowało też mocniejszą, wydłużoną wersję nadwozia z dwucylindrowym bokserem.
I tak oto ten pocieszny maluszek pomógł marce wstać z kolan i mogła ona wrócić do produkcji szybkich i komfortowych samochodów, z którymi kojarzona jest do dziś. Jak ten oto wybitny model 3.0 CSI, zaprezentowany w 1971 roku, będący archetypem obecnej serii 6, który nie dość, że wyznaczał nowe standardy swoją lekką i ponadczasową sylwetką, to był też bardzo nowoczesny. Posiadał zasilanie paliwowe oparte na mechanicznym wtrysku, a spora część karoserii wykonana była z aluminium. Do pierwszych 100 km na godzinę potrafił rozpędzić się w 7 sekund. Niewiele później, bo w 1973 roku BMW zaprezentowało ten motocykl, który pokazywał drugie oblicze dwucylindrowych bokserów, rozpędzał się w 4,8 sekundy do setki i osiągał prędkość 200 km na godzinę. Wyposażony był w pierwszy dwutarczowy system montowany standardowo na przednim kole, a w tym dwukolorowym malowaniu wyglądał i nadal wygląda po prostu Wunderbaum. Był to pierwszy tak szalony bokser od czasów legendarnego przedwojennego modelu BMW RS 500 z kompresorem z 1935 roku, który wygrywał prawie wszystkie wyścigi, m.in. TT Race na wyspie Man w 1939. Patrzcie na te piękne przełączniki. Przypominam, to 73 rok. Przy okazji taka ciekawostka. Podgrzewane manetki, które dziś są tak popularnym elementem wyposażenia dodatkowego, BMW wprowadziło już w 1979 roku do seryjnie produkowanego jednośladu. I początkowo, jak to bywa z wieloma nowościami, było wyśmiewane. BMW było też pionierem, tworząc najpopularniejszy obecnie segment wśród motocykli, czyli turystyczne enduro lub, jak kto woli, motocykle typu adventure. BMW stworzyło ten segment, konstruując pierwszego GS-a. Dokładnie to model R80 GS, produkowany od 1980 roku, który w swojej rajdowej wersji wielokrotnie zwyciężył Paryż-Dakar. A egzemplarz, który właśnie widzicie, stał na podium. Wróćmy ponownie do samochodów, tak żeby fani czterech kółek też się za bardzo nie nudzili. Ta czerwona piękność to BMW M1 z centralnie umiejscowionym silnikiem. Produkowane było przez 3 lata od 1978 roku. Jednostka napędowa to rzędowa szóstka o pojemności 3,4 litra i mocy 277 koni mechanicznych, która robiła pierwszą setkę w 5,6 sekundy. Obok stoi wersja wyścigowa wyposażona w turbo, osiągająca spektakularne 862 konie mechaniczne. Jako że znajdujemy się w sekcji poświęconej serii M, to pod maskami tych niby zwyczajnych samochodów jest naprawdę grubo. Ten niewielki roadster Z3M katapultowany jest za pomocą 321 koni mechanicznych. A jako że to lata 90, to w środku jeszcze prawilny kaseciak, aż chciałoby się do niego wsiąść, wyjechać na ulicę i puścić jakąś ostrą niemiecką muzę. Nie, no już od samego przebywania tutaj serce bije szybciej. Chyba czas stąd wyjść i zażyć Valium popijając melisą. W muzeum traficie też na sekcję poświęconą wybitnym silnikom. Nie będę już się wdawał w szczegóły, ale są tu jednostki użyte do napędu najmocniejszych wyścigówek, jak i te naprawdę dużego kalibru, które potrafiły pokonać siłę grawitacji i oderwać od ziemi kawał ciężkiego żelastwa. BMW udowodniło też, że potrafi się odnaleźć nie tylko na lądzie i w powietrzu. Oto 6-cylindrowy silnik morski, cechujący się bardzo niskim zużyciem paliwa i wydajnością. I nie jest to jedyny silnik tej marki służący do napędu łodzi. Jeśli chodzi o samochody, to znalazł się tu również kultowy M50, pancerny motor, który występował w dwóch pojemnościach, 2-litrowej oraz 2,5-litrowej, czyli taki jaki miałem w swojej pierwszej E36. Którą już widzieliście, tyle że ja miałem już ten nowszy model z 92 roku z Vanosem. Można było łatwo poznać tę wersję po tym oto wybrzuszeniu z przodu. Pamiętam, jak handlarze ściemniali często w ogłoszeniach, że jest Vanos, gdzie tak naprawdę była to jeszcze wersja bez. Ale oczywiście starzy wyjadacze się nie nabierali, wystarczył tylko rzut oka pod maskę.
Wychodząc zahaczamy jeszcze o 12-cylindrowe BMW E38 serii 7 z 99 roku zasilane wodorem. Do tego na moich ulubionych felgach z tamtych lat to QT18 model 37 M-Parallelspeicher. BMW od dawna eksperymentowało z różnymi paliwami i napędami. Warto przypomnieć, że już w 1972 zaprezentowało swój pierwszy samochód elektryczny, model 1602. Ale w tamtych czasach można było jeszcze pomarzyć o wydajnych bateriach, więc model ten z maksymalnym zasięgiem na poziomie 60 km, a realnym około 30, nie trafił nigdy do produkcji. Z informacji praktycznych, w muzeum są szafki, gdzie możecie zostawić swoje rzeczy na czas zwiedzania. Jest też sklep z pamiątkami. Jest również restauracja. Idziemy jeszcze coś zjeść, bo czeka nas wizyta w BMW Welt. Już teraz mogę dodać muzeum na moją listę najważniejszych atrakcji Niemiec. Absolutnie zasłużyło. BMW Welt, jak pokazywałem wam wcześniej, to futurystyczny budynek po drugiej stronie ulicy, połączony z muzeum wygodną kładką. W BMW Welt znajdziemy głównie same nowości tej marki. Otwarta przestrzeń wewnątrz podzielona jest na kilka sekcji. Jest m.in. sekcja o nazwie M-Town, sklep lifestyle'owy z odzieżą BMW, bar z przekąskami, a także ekskluzywna restauracja. Ta perspektywa tuż przed wejściem daje nam piękny kadr na biurowiec BMW. Ma on ponad 100 metrów wysokości. Dobra, nie ma co zwlekać. Chodźmy do środka, bo tutaj też się dzieje. Zaraz po wejściu po lewej stronie trafiamy na sekcję BMW Motorrad, gdzie można dosiąść najnowszych maszyn z biało-niebieskim emblematem. Przyszli potencjalni klienci już się przymierzają do dwóch potężnych cruiserów z silnikami o pojemności 1,8 litra. Jest i najnowszy R1300 GS, który to miał niedawno premierę, a jego przednia lampa nadal budzi ogromne kontrowersje. Moje zdanie po przyglądnięciu się na żywo jest takie: piękny motocykl. Ta lampa naprawdę mi się podoba i wyglądałaby świetnie w jakimś Street Fighterze, ale no nie w GS-ie. Należę do tej grupy konserwatystów, którzy liczyli, że nowy model będzie stylistyką nawiązywał do poprzedników. Ale rozumiem też, że jest to pewne zagranie marketingowe, definitywna zmiana, żeby wyraźnie oddzielić nowy model od tych starszych. Teraz z daleka będzie widać, kto ma nowego GS-a. A sporo klientów, płacąc te ponad 130 000 złotych za dobrze wyposażony egzemplarz, nie chce, żeby sąsiad miał choćby cień wątpliwości, czy to aby na pewno jest najnowszy model. I tak obstawiam, że mimo ceny BMW utrzyma pozycję lidera i nadal będzie to najlepiej sprzedający się na świecie motocykl klasy Adventure, jak to było do tej pory. Do RTK oczywiście też się przymierzyłem, jak i do flagowego okrętu K1600 GTL z 6-cylindrowym silnikiem. Tak na marginesie, to wejście do BMW Welt jest całkowicie darmowe, a najwyższy poziom tej otwartej dla zwiedzających części obiektu to same jednoślady. Z tego co zaobserwowaliśmy, to jest to całkiem przyjazne miejsce dla rodzin z dziećmi, także nie ulegajcie opinii, że to tylko dla facetów. Zeszliśmy na parter, mijamy sektor o nazwie M-Town i idziemy popatrzeć na nowe modele Rolls-Royce'a, marki, do której prawa BMW nabyło ponad 20 lat temu. W 2023 roku minęło 100 lat, od kiedy marka BMW produkuje motocykle, a już w 2029 minie 100 lat produkcji samochodów. Kawał pięknej motoryzacyjnej historii. BMW niewątpliwie jest jednym z najważniejszych producentów motoryzacyjnych na świecie, mających ogromny wpływ na kształtowanie się trendów i rozwój tej branży. Powiem wam teraz, za co ja tak uwielbiam BMW-ki.
Zacznę od samochodów, bo to z nimi związany jestem najdłużej. Tak w telegraficznym skrócie. Jestem z tych, co lubią czerpać przyjemność z jazdy. Dotarcie do celu to nie wszystko. To, co znajduje się pomiędzy punktem startu a celem, jest równie istotne. Mnie już na starcie BM-ki kupiły doskonałą pozycją za kierownicą i idealnym balansem pomiędzy komfortem a sportem. A skoro o balansie mowa, to jest jeszcze coś, czego nie da się zobaczyć, wielu właścicieli tych aut nawet o tym nie wie, a BMW przykłada do tego ogromną wagę od dawien dawna. To idealny wręcz rozkład mas niemalże w każdym samochodzie tej marki, wynoszący po 25% na każde koło. I jest to najważniejszy parametr, który wpływa na tak genialne prowadzenie i czucie auta. Pomijając stricte sportowe marki jak Lambo czy Ferrari, to właściwie tylko Subaru dba o tak wzorowy rozkład mas w swoich, można by powiedzieć, zwyczajnych samochodach. Bo mówimy tu przecież o sedanach, kombi czy SUV-ach. Uzyskuje się to wysunięciem przedniej osi jeszcze bardziej w przód pojazdu oraz cofnięciem zespołu napędowego w głąb kabiny. Nawet akumulator najczęściej umiejscowiony jest z tego właśnie powodu w bagażniku. Daje nam to możliwość jeżdżenia do granic przyczepności, a gdy ta się kończy, to samochód zaczyna to komunikować kierowcy. Oczywiście przyczepność nie jest nieskończona, a fantazja ludzka tak, więc nie są to oczywiście auta przeczące prawom fizyki, ale pozwalające na dużo więcej niż inne. A w rękach wprawnego kierowcy stają się prawdziwym generatorem dobrej zabawy. Kolejna sprawa to solidność i niezawodność. Nigdy żadna BMK mnie nie zawiodła. Oczywiście jak każda marka ma mniej i bardziej udane jednostki lub usterkowe elementy wyposażenia. Należy wiedzieć, których unikać, a przy zakupie auta z rynku wtórnego właściwie ocenić jego stan i przebieg. A co z motocyklami? To, co trzeba Niemcom oddać, to indywidualizm. Od dawna podążają własną ścieżką. Nie znajdziecie w żadnej innej marce tak bogatej oferty motocykli z silnikami typu Boxer. Właściwie większość marek w ogóle nie ma takiego silnika w ofercie. Do tego przednie zawieszenie Teleliver oraz tylne Paraliver, z których słyną jednoślady tej bawarskiej marki, to kolejne nietuzinkowe rozwiązanie, mające oczywiście swoich zwolenników jak i przeciwników. Mi ta inność bardzo przypadła do gustu, zwłaszcza że w mojej opinii te rozwiązania działają świetnie. Wcześniej użytkowałem tylko japońskie motocykle, które doceniłem za niezawodność. Czy podobnie będzie z niemieckim jednośladem? Czas pokaże. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od muzeum mijamy zaparkowany skuter BMW C1, jeden z najdziwniejszych na rynku, w którym możesz legalnie jeździć bez kasku, bo posiada specjalne pasy bezpieczeństwa. Posiada również wycieraczkę i spryskiwacz przedniej szyby oraz ABS. Mógł też być opcjonalnie wyposażony w podgrzewane siedzenie i manetki oraz system nagłośnienia wraz z radiem. W muzeum BMW też można go zobaczyć. Na koniec udajemy się w jeszcze jedno ciekawe miejsce, gdzie praktycznie w centrum miasta można sobie legalnie posurfować na falach rwącej rzeki. W tym miejscu się również z Wami pożegnamy, a Muzeum BMW jak najbardziej polecamy. Dodam, że chętnie też zobaczyłbym kiedyś Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. Na zdjęciach robi wrażenie. Ze swojej strony mogę też bardzo polecić Muzeum Laumana w Holandii. Byłem 2 lata temu i nawet nie wiem kiedy minęły mi tam ponad 3 godziny. Przy okazji dziękuję raz jeszcze wszystkim zaangażowanym w tę niespodziankę. To był super wyjazd, który to zdecydowaliśmy sobie przedłużyć i skoczyliśmy jeszcze na 2 noce do Wiednia. Ale to już sam barok i mało motoryzacji, także nie będę tu przynudzał. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o tym innym niż pozostałe filmie. Czy podobała Wam się taka mała odskocznia od podróży motocyklowych? Choć motocyklowo trochę było, ale wiem, monotematycznie, bo tylko BM-ki. No ale w końcu to też fajne sprzęty. Myślę, że taki model K1 czy E30 M3 to dla wielu coś, co kojarzy się z dzieciństwem nie gorzej niż piosenki Majki Jeżowskiej. Koniecznie dajcie znać i tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału, bo kolejne filmy już wkrótce. A i raz jeszcze zapraszam do oglądania filmu o BMW E31, które odegrało znaczącą rolę w sukcesie McLarena F1. Miniatura właśnie wyświetla się na ekranie. A tymczasem do następnego. Na razie!